Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes Perfume i zapraszam Was na... tak, dobrze przeczytaliście tytuł. Na moje zapachy na ślub. Ponieważ ja biorę akurat w marcu ślub, to zastanawiałam się, które użyć na te wydarzenie i pomyślałam, że może będzie Was to ciekawiło, jeżeli Wam zrobię takie moje, to będzie naprawdę moje zestawienie 9 zapachów, nad którymi ja naprawdę się zastanawiam, które z nich ubrać na ślub. Wytłumaczę Wam w ogóle, czym się kierowałam. No i na końcu powiem Wam, które na sobie będę miała. Zapraszam. Kochani, każdy do ślubu podchodzi inaczej. Ja, ponieważ mam 40 lat, no dobra, jestem już po 40. Oprócz tego jestem z moim partnerem Wojtkiem, którego już znacie, jeżeli jesteście ze mną dłużej na tym kanale. Jestem już 15 lat. No i ten 2025 postanowiliśmy, że to będzie taki rok zmian w naszym życiu i jedną z tych zmian będzie właśnie wzięcie ze sobą w końcu ślubu, sformalizowanie tego, co tak naprawdę nas łączy i od lat żyjemy jak małżeństwo, więc to jest naprawdę tylko formalność. W związku z tym, że to jest tylko formalność i że to nie będzie jakieś wesele, nie jesteśmy tego zwolennikami i w ogóle, że robimy wszystko po swojemu i żyjemy od lat po swojemu, tak jak my chcemy, to ja ubiorę też zapach, który będzie po mojemu. To znaczy, wszystkie te zapachy charakteryzuje jedna rzecz. Są zabijające praktycznie. Są bardzo intensywne, mocne, takie, które projektują, które są bardzo charakterne, takie jak ja, które nie interesuje mnie, czy będą komuś przeszkadzały, czy nie w tym dniu. Po prostu mają charakteryzować mnie. I takie zapachy wybrałam. No i co? Przejdźmy od lewej do prawej. Zapachem, którego jeszcze w mojej kolekcji nie widzieliście, a który mam i który jest przepiękny, to jest Birkholz i to jest Mornings in Milano. Bardzo ciężkie, ale to jest 100 ml i wcale tak aż strasznie dużo nie kosztuje. Natomiast to jest zapach waniliowy, białokwiatowy, kokosowy, owocowy, pudrowy troszeczkę, taki laktonowy, jak to się mówi profesjonalnie, czyli jest jakaś tutaj taka mleczność. Tak, on jest niezwykle taki tropikalny, charakterny, bardzo opisujący osoby, która ją nosi, niezwykle przy tym piękny, naprawdę subiektywnie i obiektywnie rzecz ujmując, jest to zapach, który jest naprawdę piękny. No i dlatego też ja postanowiłam nad nim się też zastanowić i pochylić, czy to być może nie byłby on. Spełnia wszystkie moje warunki, żeby mnie ubrać na moim ślubie. Teraz powiem Wam o zapachu z kolei, który myślę, że nikt by go nie wybrał na swój ślub, oprócz chyba facetów, którzy z tego co widzę jednak faktycznie najlepiej się w nim czują, a muszę powiedzieć, że ja się czuję w nim fenomenalnie. On mi dodaje tyle pewności siebie, takiej charyzmy, wigoru, że nad nim też bardzo się zastanawiałam i jest to Essential Parfum Bois Imperial oczywiście. To jest drzewny zapach, ale
To jest drzewny, przepiękny zapach, należałoby powiedzieć. To jest zapach świeży bardzo, taki ambrowo-ziemisty. Oczywiście wyczuwa się nuty męskie, bo ogólnie też ziemistość się w ten sposób trochę wyczuwa. On ma też w sobie jakieś takie ciepło korzenne. To jest zapach wielu twarzy. Zapach tak nieziemsko na mnie działający, tak pobudzający mnie, że poza tym on projektuje. On projektuje, jego czują inni, na tym mi zależy. To był warunek, gdzie brałam pod uwagę zapach, który musi krzyczeć wręcz. Wszystkie te zapachy po prostu krzyczą, że ja jestem. I o to mi chodziło. No, tego zapachu nie mogło zabraknąć. Oczywiście, jako jeden z pierwszych był brany pod uwagę. I w ogóle powiem Wam, ten zapach tak bardzo ostatnio pasuje mi do wielu rzeczy, że ja jeszcze nie mam flakonu, to jest jakaś pomyłka. No ale póki co mam aż 15 ml, to też jest dużo i mimo, że naprawdę go używam, zużycie jest marne, no bo wiecie, ja mam swoje zapachy teraz, które wyciągam na miesiąc i no i tak jest. W każdym razie, to jest Sheringham Lovers in Pink i to jest po prostu zapach świeży, kwiatowy, owocowy, wesoły, uśmiechnięty, cudownie aromatyczny, też bywa zielony, bywa taki pikantny momentami, dla mnie jest musujący też. Coś przepięknego, naprawdę, no ta kompozycja, Jezu, ja po prostu uwielbiam ten zapach za to, co mi daje, co robi dla mnie, jak ja się w nim czuję, jak bardzo jest projektujący, jak długotrwały i mocno się utrzymujący na skórze. I to jest też opcja, którą w ogóle to wzięłam jako pierwszą, myślę, tak, jako pierwszą wzięłam pod uwagę na swój ślub. Kolejny bardzo niespotykany zapach. Na pewno żadna panna młoda by tego zapachu nie założyła, a ja tak. A ja po prostu tak. Słuchajcie, mam dwa zapachy z marki Orebella. Tam nawet widzicie, jeden sobie stoi żółty i to są Blooming Fire. I ten Blooming Fire jest według mnie dla każdego. To jest naprawdę, i to jest zapach bardziej ślubny niż Orebella Salted Muse. Tamten z kolei też nie projektuje tak. Trzeba się przybliżyć, żeby go poczuć. Jest przepiękny, kobiecy, ale ten to ma taki ogon, że wyczuwają mnie z bardzo daleka. No, a to było jednym z kryteriów. To jest zapach cudowny, drzewny, słony, taki sypki wręcz, jak piach. Jest też morskość w nim jakaś, jest też lawendowy. Natomiast ja głównie wyczuwam tę taką cierpkość tego zapachu, która przełamuje te drzewne nuty i naprawdę on robi mi dzień. Ja po prostu kocham go na sobie nosić. I nie mam jeszcze trzeciego, bo gdybym miała trzeci, już wszystkie przetestowała, to bym mogła z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że ten chciałabym mieć flakon. Ale na razie tego nie powiem. Jest jeszcze jeden, który chcę mieć i przetestować. W każdym razie to jest po prostu coś pięknego. A teraz zapach, który, no właśnie, był w topce zapachów kobiecych perfumologa. A dla mnie jest to zapach bardzo krzyczący. Myślę, że też kolejna propozycja, której nikt by nie wziął pod uwagę na swój ślub. Ale ja biorę, bo ja jestem inna i chcę to oświadczyć podczas tego dnia, że ja nie będę szła taką sztampą, jak idą wszyscy, że na przykład à la Vie est Belle na ślub, albo Coco Mademoiselle na ślub, albo jakieś tam jeszcze tego typu takie kobiecości. Nie.
u mnie ma się drzeć zapach. I ten jest taki. Lenterdi, róż od Givenchy. No po prostu ten zapach drze się, krzyczy, dlatego, że on jest, oprócz tego, że jest tuberozowy, czyli białokwiatowiec, to on jest przede wszystkim ziemisty. Jest korzenny też. Jest cytrusowy nawet na swój sposób, bo jak się tak dobrze wczujecie, to i cytrusy tu czuć. Jezu, ten zapach jest po prostu przepiękny. Kwiaty w tym zapachu aż krzyczą, ale oprócz tego te kwiaty są tak ujarzmione tą ziemistością, tą wetywerią, tym, to jest wszystko idealnie moim zdaniem też zbalansowane, przepiękny, przepiękny zapach. Nie jest słodki. Jeżeli miałabym powiedzieć, to chyba taki najsłodszy jeszcze przyjdzie, chociaż ten Birkholz Mornings in Milano jest, też bym powiedziała, że słodkawy, ale generalnie nie przeważają tu jakieś takie słodkie nuty, tylko bardzo charakterny. Ten zapach też taki jest. Zostały nam 4 zapachy i teraz powiem Wam o zapachach. Jeden z nich to jest zapach, który sama sobie kupiłam. I to jest Initio Side Effect. Natomiast ten zapach to jest po prostu sztos. To jest niesamowity zapach, ale znowu uniseksowy i ktoś powie, że bardziej może męski niż damski. Dla mnie nie. Dla mnie to jest idealnie zbalansowane i nie wiadomo, czy to jest męski czy damski zapach. Na pewno jest to zapach tytoniowy, słuchajcie, na pewno jest to zapach rumowy, taki alkoholowy, ale może inaczej, właśnie rumowy. Jest ta taka rumowość nawet trochę dosłodzona, wyczuwalna, ale to generalnie nie jest przesłodzony zapach, ale odrobinę słodki jest. Jest on oczywiście też drzewny, jest tak wibrujący i to jest w ogóle kompozycja, jak Wam mówiłam przy testach, niesamowita. Doznania, jakie są przy noszeniu tego zapachu, niesamowite. Projekcja i trwałość zabijają i mogą zabić innych, ale mi to nie będzie przeszkadzało, ponieważ ja go kocham. Mnie on nie zabije. Ja się będę cieszyć nim cały ten dzień, jeżeli jego wybiorę, bo jeszcze nie mówię Wam, który z nich wybieram. Po prostu to jest coś naprawdę niesamowitego, hipnotyzującego, cudowne. No i jeżeli Initio Side Effect, to dostałam od Wojtka na walentynki, chyba z 2 tygodnie przed walentynkami, albo jakoś tak przyszedł i już go dostałam. Oczywiście Narcotic Delight. Flakoniki wyglądają dokładnie tak samo, tylko tutaj macie napisy, że jest Side Effects i Narcotic Delight. I generalnie ten zapach jest moim zdaniem w ogóle idealny na ślub. I on się też na jakiś weselicho by nadał. On jest słodki. Tak bym musiała powiedzieć, że on jest słodki. Ale on jest przy tym wiśniowy, tytoniowy, waniliowy, taki drzewny też na swój sposób, kwiatowy, dosyć pikantny. Jezu, ten zapach powala na kolana. Odbiór jego jest bardzo mocno, bym powiedziała, jak to Wam powiedzieć? Ja w nim się czuję trochę jak nastolatka w dojrzałym wieku. To znaczy, że ten zapach mentalnie ma 10 lat, ale kompozycyjnie jest zbudowany na 40. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Jest tak wibrujący, idealnie dopełniający pewne rzeczy, jakby ktoś szukał balansu i tutaj go odnalazł. On Was i sprowadzi na ziemię, ale też
spowoduje, że znajdziecie się na planecie X. Niesamowity odbiór jest tego zapachu. Ja trochę się już nim podzieliłam na grupach. Trochę odlewek, kilka odlewek sprzedałam, więc to jest 90 ml i no, mam nadal ponad połowę, ale wiecie, generalnie się podzieliłam tym zapachem. Także cudo w fioletowym, przepięknym flakoniku. Nie mogło tu zabraknąć też, nie mogło naprawdę zabraknąć, ponieważ wzięłam go pod uwagę jako jako trzeci zapach, zaraz po Narcotic Delight i po właśnie Sherryganie. Wiedziałam, że biorę go pod uwagę, czy będzie mi się nadawał. No i on właśnie ma to wszystko, czego ja poszukuję. Oczywiście chodzi o Kinetic Parfum Nel. To jest bardzo owocowy, różany też zapach, bo nie wiem, czy przy testowaniu Wam powiedziałam, że generalnie gdzieś tam w tle czuć różaność tego zapachu. Jeżeli zamkniemy oczy i się skupimy, no to ta róża jest właśnie taka trochę jak w Willi Primarose z Atelier des Ors. Ale generalnie to ten zapach nie jest w ogóle podobny do Willi Primarose z Atelier des Ors, dlatego że on jest bardzo owocowy, niesamowicie projektujący, niesamowicie utrzymujący się na skórze. Słuchajcie, jeżeli ktoś, bo ja już go miałam tam powiedzmy 2 razy na sobie, no to już jest zawsze coś. Chciałabym przy tym zapachu powiedzieć jedną rzecz. Nie możecie go kupić bez spróbowania i przetestowania, ponieważ to jest zapach, w którym ja te róże gdzieś tam w oddali wyczuwam. Natomiast jeżeli ktoś bardzo nie lubi róży, wręcz jej nie cierpi, to ona Wam wybrzmi na pierwszym planie, dlatego że jej nie lubicie. A ja już jestem na etapie, kiedy zaczynam różę kochać i nawet tę taką właśnie słodką, dżemową, nawet bardziej może niż tę taką ostrą. Na pewno nienawidzę dalej róży mydlanej. Nadal to jest dla mnie coś nie do przejścia. Ale na przykład róża udowa przepięknie, róża z udem, róża dżemowa super, uwielbiam. Więc jeżeli nie lubicie, to prawdopodobnie wyczujecie bardziej. Ta róża Wam się wybije właśnie dlatego, że jej nie lubicie, to bardziej ją poczujecie. Ale ten zapach jest, no dla mnie to jest właśnie zapach ślubny, bo krzyczy, bo jest bardzo długotrwały i też jest bardzo kobiecy, mimo że to jest, słuchajcie, zapach ponoć dla kobiet i dla mężczyzn. Ja tego nie widzę. Ostatni zapach, o którym Wam powiem, to jest znowu drzewna kompozycja, ale nie taka standardowo drzewna, bym powiedziała. To jest znowu zapach uniseksowy. To jest zapach, który gdzieś od 2 lat jest w mojej topce 10 zapachów. I to jest Dior Bois d'Argent z tej linii butikowej. Słuchajcie. Ja po prostu jak się ubieram w ten zapach, to czuję się luksusowo, nieziemsko luksusowo. To jest zapach drzewny, ale też taki słodki, irysowy też, waniliowy. No wiadomo, to jest akurat taki zapach drzewny, który idzie w tę stronę balsamiczną, bo na przykład Bois d'Argent, Bois Imperial z Essential Parfum to jest zapach drzewny, ale świeży i tam balsamiczności żadnej nie wyczujemy. Tu już wyczujemy pewną balsamiczność i to bardzo często się wiąże z tym, że jest wiele zapachów drzewnych. Jeżeli macie na przykład opisywany zapach jako drzewny i balsamiczny, to one wszystkie brzmią strasznie podobnie, ale jeżeli macie do tego dodane, że jest drzewny, balsamiczny, ale do tego trochę słodki, trochę kwiatowy, jakiś taki aromatyczny, to możecie mieć pewność, że
już ta drzewność jest na tyle okiełznana, że ona nie będzie Wam dominowała całego zapachu, bo generalnie bardzo taki drzewny zapach potrafi strasznie być zdominowany, przez co niejednokrotnie niszowe zapachy drzewne i balsamiczne, i opisywane jako drzewne, balsamiczne, są tak jednowymiarowe, że wszystkie pachną na jedno kopyto. Jeżeli z jakiejś marki taki jeden zapach macie, no to raczej innego już nie potrzebujecie, bo one wszystkie będą pachniały tak samo. I ich trwałość też jest w miarę na jednym poziomie, dlatego że ogólnie zapachy stricte drzewne są bardzo trwałe. Ale właśnie ten zapach jest inny, bo jest trochę posłodzony, ma też jakąś taką delikatną, gdzieś ktoś może powiedzieć, że pudrowość, no taką bardzo delikatną pudrowość jak najbardziej. Jest też irysowy, co bardzo przełamuje to. Też irys jest dla mnie czasami zbyt ostry i na przykład Małgosia kocha irys w perfumach i kupuje wszystkie z irysem, a ja na przykład mam tak, że kupiłam z właśnie Waszego polecenia, nie tylko Małgosi, ale z Waszego polecenia zapach Prade Infusion d'Iris i muszę powiedzieć, że niestety na mnie brzmi źle. Bardzo mi się ten zapach podoba w korku, ale na mnie brzmi źle. Irys u mnie musi być odpowiednio otulony innymi nutami, musi być totalnie jakby wręcz zabity trochę innymi nutami, żeby na mnie brzmiał dobrze. Ponieważ na mnie irys wybrzmiewa alkoholowo, aldehydowo, tak dosyć staro aldehydowo, vintage'owo niesamowicie. No i mi już mojemu nosowi to przeszkadza, bo trwałość na przykład Prady tego zapachu, tutaj widzicie zresztą, jest bardzo mocna i cały dzień czuję zapach, który mi się nie podoba. Więc ten zapach akurat Prady łączę właśnie, raz mi się zdarzyło połączyć z mocnymi drzewnymi nutami, jakie ma na przykład Nishane Ambra Calabria. I te dwa zapachy jak połączę, to mi się to podoba. Natomiast samą Pradę nie będę nosiła, samej Prady. To jest jednak nie dla mnie zbyt irysowy. Dlatego ja też nie do końca, to jest pierwszy zapach, który ja kupiłam, gdzie w nazwie jest w ogóle irys, bo ja wiem, że jeżeli ktoś nazywa zapach stricte jedną nutą, no to ta dominacja tej nuty w tym zapachu będzie, jakaś jest przyczyna nazwy tego zapachu. Dlatego unikam pewnych nazw. Unikam już teraz też sherry nazw, bo mam zbyt wiele z kolei tych zapachów, aczkolwiek ciągle ta wiśnia, szukam takiej wiśni innej, która naprawdę nie będzie dominująca, ale jeżeli jest opis jako sherry zapachu, no to możemy się domyśleć, że jednak wiśnia dominuje. Ten zapach polecam. Naprawdę jest przepiękny i dla mnie na ślub się zda, chociaż ogromna ilość kobiet powie, że jest to bardziej męski zapach niż damski. No dla mnie nie. Dla mnie nie, ja uwielbiam, mi się bardzo podoba. Tak by wyglądały moje zapachy, nad którymi ja się faktycznie zastanawiałam. A teraz powiem Wam o zapachu, który będzie mnie ubierał w ten dzień, w dzień mojego ślubu. No i się tylko zastanawiam, czy zgadniecie, czy nie, bo ostatnio wszystkie te rzeczy jest bardzo łatwo zgadnąć, bo ten film idzie po mojej perfumomiesięcznicy, czyli zapachy, które wybrałam na ten miesiąc, na miesiąc marzec do użytkowania, więc myślę, że wiecie, który to jest zapach, który będę na sobie miała tego dnia. No i oczywiście będzie to Initio Narcotic Delight. Ten zapach robi po prostu wszystko. Robi ze mnie nastolatkę, kobietę dojrzałą, imprezowiczkę, nastraja mnie bardzo pozytywnie, jest krzyczący. Nie muszę już Wam drugi raz chyba tego samego mówić. To jest zapach, w którym ja będę ubrana. A bardzo mnie interesuje i bardzo Was proszę, podzielcie się w komentarzach,
Wiem, że to jest bardzo dziwne zestawienie na ślub. Dlatego zaznaczyłam na wstępie, że to jest zestawienie na mój ślub. Na zapachy, nad którymi ja się zastanawiałam, na mój ślub. Nie każę tego każdej pannie młodej, że to jest jakiś, nie wiem, taki zbiór najlepszych topek na ślub, bo nie, bo mało która się w tym będzie pewnie super komfortowo w ten dzień czuła. Ale ciekawi mnie, czy jest tu jakiś jeden zapach, który znacie i który faktycznie zastanowiłybyście się, czy takiego zapachu nie ubrać. I w ogóle, czy rozumiecie moją koncepcję tego, że ja w ten dzień chcę być jeszcze bardziej sobą niż kiedykolwiek. Tym bardziej, że ja wychodzę za mąż za człowieka, którego znam bardzo długo, za mojego najlepszego przyjaciela, miłość ogromną, więc ja już nie muszę niczego nikomu udowadniać i nie muszę, wiecie, też jakoś się bać, że on mi zwieje, bo ja będę pachniała dziwnie, czego on nie zrozumie. On rozumie wszystkie zapachy, wręcz on właśnie bardziej rozumie te zapachy, które ja wybrałam, niż zrozumiałby na przykład taką La Vie Belle, bo nie do końca to są jego klimaty. Więc jakby tu się nawet w tej kwestii rozumiemy. Dajcie koniecznie znać, co myślicie. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że było dla Was przyjemność obejrzeć moje zapachy na ślub. Dziękuję i buziaczki, kochani. Pa, pa.